Cześć! Dzisiaj zajmiemy się bezprzewodowym systemem radiowym F&Wave. Zapraszam na film. System ten to układ dwóch rodzajów urządzeń. Nadajników, takich jak przyciski naścienne, przyciski bateryjne, przyciski sieciowe, piloty i tym podobne i współpracujących z nimi odbiorników. Mam tutaj układ łącznika pojedynczego, którym załączana jest ta lampa. Zobaczmy, jak to jest podłączone. Przewód brązowy, przewód fazowy od strony zasilania poprowadzony jest do łącznika. Z łącznika z powrotem na listwę i poprzez mostek do lampy. Przewód neutralny do zacisku N, a przewód ochronny do zacisku PE w rozdzielnicy. Jest to jeden ze sposobów prowadzenia instalacji elektrycznej, tak zwany sposób gwiazdowy lub inaczej połączenie w gwiazdę. Wszystkie przewody z łączników lamp, gniazdek schodzą się w rozdzielnicy. I tutaj dopiero w rozdzielnicy są te przewody ze sobą, te urządzenia ze sobą konfigurowane, to znaczy lampa z odpowiednim łącznikiem, a gniazdko z odpowiednimi zaciskami zasilającymi. Tak, aby można było w przyszłości dodać na przykład sterownik, tak jak to dzisiaj zrobimy. Do tego układu łącznika pojedynczego z lampą dodamy wielofunkcyjny jednokanałowy przekaźnik bistabilny FWR1DP. Może on pełnić jednocześnie funkcję przekaźnika bistabilnego, czasowego, monostabilnego. Możemy uruchomić funkcję włącz lub funkcję wyłącz. Funkcja przekaźnika powiązana jest z przyciskiem nadajnika. Każdy przycisk może realizować inną funkcję. To jest bardzo ważna cecha tych odbiorników. Możemy sterować aż z 32 nadajników. Zaciski 10-12 są to zaciski styku separowanego. Styk separowany to taki, który nie ma żadnego elektrycznego połączenia z układem wewnętrznym przekaźnika. Zacisk numer 4 służy do przyłączenia łącznika lokalnego, a zaciski 1-3 to zasilanie. Przyłączamy je odpowiednio, przewód fazowy do zacisku numer 1. Jeżeli zabezpieczenie w rozdzielni jest poniżej 25 A, to możemy je przyłączyć pod dowolny zacisk fazowy, a jeżeli zabezpieczenie jest większe, to należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie do bezpieczenia tego układu sterowniczego. A przewód neutralny do zacisku numer 3 i pod zacisk listwy N w rozdzielnicy. Zanim przyłączymy przewody z przekaźnika, musimy zmienić konfigurację dotychczasowego układu. Odłączymy na razie łącznik pojedynczy. Później zastosujemy łącznik monostabilny, ale zanim to zrobimy, chcę Wam jeszcze pokazać, jak będzie się zachowywał ten łącznik pojedynczy dwupozycyjny w tym układzie z tym przekaźnikiem. Wyjmujemy mostek, który spinał łącznik z lampą i przekładamy go w ten sposób, aby móc doprowadzić fazę do zacisku numer 10 lub numer 12 w przekaźniku. Na schemacie po prawej stronie faza doprowadzona jest do zacisku numer 12, a ja doprowadziłem fazę do zacisku numer 10, ale jest to prawidłowe działanie. Nie ma to znaczenia, do którego zacisku przyłączymy fazę. Z drugiej strony tego zacisku
przewód w tym przypadku jest to przewód czarny, doprowadzamy do przewodu brązowego do lampy. Czyli łączymy fazę poprzez przekaźnik do zacisku L w lampie. Zostało nam jeszcze przyłączenie łącznika. Tym przekaźnikiem możemy sterować z poziomu sygnału L lub poziomu sygnału N. To znaczy jeden koniec z tego łącznika musimy przyłączyć albo do fazy, albo do przewodu neutralnego, a drugi koniec do zacisku numer 4 przekaźnika. My będziemy sterować poziomem L, czyli przyłączymy do fazy. Wybieram dowolny, wolny zacisk listwowy, aby móc połączyć przewód z łącznika z przewodem z przekaźnika do zacisku numer 4. Tak jak to mówiłem wcześniej, najpierw sprawdzimy współpracę z dotychczasowym łącznikiem jednobiegunowym dwupozycyjnym, ale myślę, że wygodniej będzie sterować za pomocą tego łącznika monostabilnego. Po podaniu zasilania możemy od razu sterować łącznikiem lokalnym. Jest on w funkcji bistabilnej, ale jak widać, niezbyt wygodnie się nim steruje. Musimy podwójnie klikać, aby móc załączyć przekaźnik. Wymienimy go na łącznik monostabilny. I teraz już po wymianie funkcji bistabilnej każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę styków przekaźnika, czyli lampa jest jednym przyciśnięciem włączana, a drugim wyłączana. Jednym odbiornikiem systemu F&Wave możemy sterować aż 32 nadajnikami naraz. Mogą być to naścienne nadajniki zbliżeniowe, nadajniki bateryjne, różnego rodzaju piloty i łączniki klawiszowe. Po zaprogramowaniu odpowiednio nadajników, jak to zrobić pokażę w odrębnym filmie, możemy sterować np. tym oświetleniem w różnoraki sposób. Możemy użyć funkcji bistabilnej, monostabilnej, czasowej jednocześnie. To znaczy jeden przycisk zaprogramujemy jako bistabilny, a drugi monostabilny, trzeci jeszcze jako czasowy. Oczywiście naciśnięcie przycisku innej funkcji wyłącza funkcję poprzednią, ale zawsze możemy dowolnie skonfigurować nasz odbiornik. W ofercie firmy F&F są też rozwiązania pozwalające na zastosowanie systemu radiowego w starych instalacjach, to znaczy w tych, gdzie w puszce z łącznikiem nie ma przewodu neutralnego. F&Wave to bezprzewodowy, bardzo prosty system pozwalający na zdalne sterowanie oświetleniem, roletami, żaluzjami, a także bramami wjazdowymi i garażowymi. System F&Wave posiada bogatą ofertę odbiorników i nadajników. Jest bardzo prosty w instalacji i obsłudze. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki.
i zapraszam do obejrzenia następnej części tego filmu o programowaniu odbiorników i nadajników. Link w opisie. Cześć!